Słuchajcie, potrzebuję waszej koncentracji, dlatego że to jest sesja, która będzie głównie potrzebowała waszego zmysłu wzroku. Ale takiego zmysłu, ten zmysł będzie otwierany przez serce. Więc ja potrzebuję po pierwsze waszej głębokiej koncentracji na tej sesji, bo będziemy patrzeć i jednocześnie czuć. Więc jeśli jesteś tu dzisiaj, no właśnie mam takie pytanie, kto z was jest tutaj dzisiaj i w ogóle w trakcie takiego całego TFT, aby dokonać zmiany? Czuje, że potrzebuje zmienić coś w swoim zdrowiu, finansach, relacjach, generalnie w życiu. Ręka w górę, głośne ja. Sporo was, powiem wam, to dobre miejsce wybraliście. Ale mam jeszcze pytanie takie uzupełniające. I zapraszam te wszystkie osoby, które wchodzą, żeby już usiadły, żeby się już tak osadziły w tej przestrzeni. No bo jeśli myślisz o zmianie, to zakładam, ale upewniam się, czy to ma być zmiana na lepsze? Okej. To w takim razie zapytam, a co by było? Kto by tak chciał, żeby w tej zmianie doświadczać nie tylko sukcesu, ale również takiego spełnienia, które płynie głęboko z serducha. Jeśli to jest tak, to 2 ręce w górę i 2 razy głośniej ja. No i super, dlatego że przychodzę dzisiaj do ciebie z takim bardzo ważnym tematem. Bo wiesz, ja znam wielu ludzi, którzy idą dzisiaj do sukcesu, ale oni patrzą i widzą tylko trudy, tylko złe rzeczy, tylko wysiłek, który trzeba zrobić. I cały czas mówią, że jest pod górę i że nie dadzą rady. Znacie takie osoby, to nie wy, bo wy pomimo wyzwań tu jesteście. Ja mam do tego ogromny szacunek, ale znacie te osoby. Chcą sukcesu, ale jak z nimi rozmawiasz, to mówią tak, nie mam czasu, nie mogę. 3 osoby mi odmówiły. Znacie to? Ktoś z was zna? Tam 3, dobra, parę jest. I widzisz, pogadam dzisiaj z tobą, jak to jest u ciebie, bo ja wiem jedno, że jeśli chcesz naprawdę zmiany w swoim życiu, jeśli naprawdę chcesz sukcesu, który będzie taki podlany spełnieniem, czyli to będzie taki sukces pełnowymiarowy, gdzie będziesz po prostu od stóp do głów w takim poczuciu, że masz taką wielką błogość w sobie, radość, poczucie spełnienia, że w sumie to świat mógłby się już skończyć. I ja wiem o tym, że żeby to mogło nastąpić, to nie chodzi tylko o to, co zrobisz. Bo to, co zrobisz, będzie efektem tego, jak od początku tej drogi do swojego sukcesu, gdziekolwiek dzisiaj jesteś, skądkolwiek dzisiaj startujesz, czy to jest początek drogi twojej w Duo Life? Dla kogo to z was jest początek drogi? Kto podjął decyzję, że to jest początek drogi? I tu was mam, prosiłam was, żebyście patrzyli na ten event na nowo i na swoją drogę do sukcesu na nowo. To dla kogo to będzie nowa droga? No właśnie, bardzo bym poprosiła o uważność. No i chcę ci powiedzieć, że jeśli chcesz iść, uwaga, z miejsca, w którym jesteś i załóżmy, że to jest początek do nowego, to wiesz co, ty musisz na nowo popatrzeć na swój sukces, na nowo popatrzeć na biznes, w którym jesteś, ale przede wszystkim na nowo popatrzeć na siebie. Nie oczami zmęczonego, sfrustrowanego z porażkami człowieka, ale takiego, kim chcesz się stać. Wiesz dlaczego? Bo jeden z twórców fizyki kwantowej bardzo jasno w swoich badaniach wykazał, że kiedy zmieniasz sposób, w jaki patrzysz na rzeczy, na które patrzysz, zmieniają się. I żeby to nie była teoria fizyki kwantowej, czyli mówiąc wprost, twój sposób obserwacji miejsca, do którego idziesz, zespołu, z którym budujesz biznes, rodziny, którą masz w domu, partnera, jeśli mówisz o nim, że jest niewspierający, to spodziewaj się, że właśnie taki będzie. O tym też mówi psychologia w efekcie Pygmaliona. I ja mam dla ciebie takie ćwiczenie praktyczne, żeby to nie była tylko teoria fizyki kwantowej, ale pokażę ci obraz. Pokażę ci obraz i bardzo chciałabym, żebyś powiedział mi, co widzisz na tym obrazie.
Ja tu sobie zaraz do was podejdę. Patrzcie i powiedzcie, co pierwszego zobaczyliście na tym obrazku. Irina, co widzisz? Powiedz mi, ja powiem sali. Widzę piękno. Widzę piękno. Co ty tam widzisz? Co widzisz na tym obrazku? Widzisz kobietę. Jedną kobietę? Jedną kobietę. Kto jeszcze coś widzi na tym obrazku? O, co tam widzisz? Powiedz mi głośniej. Dwie kobiety. Super. Co jeszcze widzicie na tym obrazku? Słuchajcie. Kto się zgłosi? No, szukam chętnych. Kto idzie do sukcesu? Tak, by the way, ktoś tu szedł do sukcesu. Kto z was idzie do sukcesu? To sukces wymaga zmiany i wyjścia po niego. Co widzisz na tym obrazku? 3 kobiety widzisz, super. Kto jeszcze coś widzi? Słucham. Co? Sukienkę. Czy coś jeszcze widać na tym obrazku? Tak. Piękne, długie włosy, fantastyczne. Szczęśliwą kobietę, super. Co jeszcze tutaj widać, słuchajcie? Okej. Zobaczcie, ile ludzi, tyle odpowiedzi. Widzicie to? To ja wam powiem i chcę wam to, żebyście usłyszeli, że każdy z was ma rację. Ale tak naprawdę zamysłem autora tej grafiki było, żebyś zobaczył 4 kobiety. Widzicie te 4 kobiety? Kto z was widzi 4 kobiety, ręka w górę i głośne ja? Czy to znaczy, że ich wcześniej nie było? Tak, dla niektórych z was ich nie było, bo nie patrzyliście w ten określony sposób. Czy wiesz, co chcę ci powiedzieć? Jeśli chcesz być człowiekiem bogatym, spełnionym, pełnym sukcesu, to najpierw musisz zacząć na siebie tak patrzeć. Bo jeśli tak na siebie nie patrzysz, to nigdy takim siebie nie stworzysz. Jeśli nie będziesz autorem swojego wizerunku, jeśli nie wymyślisz sobie najpierw, kim chcesz być, kim się chcesz stać, jak ma wyglądać twój sukces, to będziesz widział dokładnie to, na czym się skupiasz. Bo jeśli będziesz widzieć, że będzie trudno, to jak myślisz, jak będzie? Serio? Skąd wy to wiecie? A jeśli powiesz, że wszystko mi sprzyja i mogę się wszystkiego nauczyć, to co się wydarzy? A jeśli powiesz, mam wspaniały zespół i idziemy razem w drogę do sukcesu, jeszcze się uczymy i nauczymy się tego, co trzeba, to jaki będziesz miał zespół? A jak przyjdziesz do domu i powiem, wiem, że nie rozumiesz mojego biznesu, ale potrzebuję twojej miłości, by iść do sukcesu, to jak myślisz? Co otrzymasz w zamian? Bo rzeczy nie są takie, jakie są, ale dokładnie są takie, jak na nie patrzysz. Więc ja chcę cię zapytać, co widzisz na tym obrazku? I zakładam, że każdy z was ma rację. Więc jeśli dzisiaj jesteś w miejscu, w którym głównie widzisz brak, niedostatek, niepełne coś, trud, ciągłe nie, to chcę ci tylko powiedzieć, że to nie znaczy, że nie możesz osiągnąć sukcesu. Ale chcę też ci powiedzieć, że jeśli zostaniesz w tym sposobie patrzenia i w tym sposobie myślenia, to nie osiągniesz sukcesu. Ale mam dobrą wiadomość. Możesz nauczyć się patrzeć inaczej. Przed chwilą ci udowodniłam, że to zajmuje tylko sekundę. Musisz mieć tylko kogoś, do kogo się przyłączysz, kto już widzi ten sukces, kto już widzi w tobie człowieka sukcesu, kto wie dokładnie, co trzeba zrobić i na co trzeba patrzeć w drodze do sukcesu, żeby go osiągnąć. Dla kogo to ma sens? Dla paru osób. Widzicie, jak was trzymają stare patrzenie? Zobaczcie, to jest właśnie to. Co ona mówi? Dla mnie to niemożliwe, mi się nigdy nic nie udało.
Może ten z przodu to tak, ale ja ciągle same porażki. To nieprawda, że jak tylko kogoś znajdę i nauczę się nowego sposobu patrzenia, to wszystko się zmieni. Zobaczcie, ten głos wam mówi. Komu mówi? Szczerze się przyznać. To nie do wiary. A ja chcę ci powiedzieć, że to właśnie takie jest. I chcę cię zapytać, czy widzisz swój sukces? W jakich barwach go widzisz? Kogo widzisz w tym sukcesie? Kto ci w nim towarzyszy? Z jakim zespołem budujesz ten biznes? Co się po drodze wydarza? Bo możesz widzieć drzewo. Możesz widzieć tygrysa. Możesz widzieć małpę, goryla. Możesz widzieć ryby. Możesz widzieć gady i płazy. Możesz widzieć ptaki. Możesz sobie zobaczyć tam, co chcesz. Nawet to, czego jeszcze nie zauważył autor tego zdjęcia. Bo przez samą obserwację, przez sam sposób patrzenia możesz w końcu znaleźć to, czego szukasz. Tylko potrzebujesz głębokiej koncentracji. A prawdziwie patrzy się tylko sercem. Bo tak naprawdę to, czego pragniesz i to, dokąd idziesz, niewidoczne jest dla oczu. Powtórzę jeszcze raz. Prawdziwie patrzysz tylko sercem, bo to, czego pragniesz, jest tak naprawdę niewidoczne dla oczu. Dlatego, że jesteś wyjątkowy i unikalny i nie ma drugiej takiej osoby na świecie, jak ty. Więc tylko ty wiesz, czego pragniesz. I chcę ci powiedzieć, że są tylko dwa źródła patrzenia. Są tylko dwie perspektywy patrzenia. I one zmieniają wszystko. One mogą zmienić sukces w porażkę albo porażkę w sukces. One mogą zmienić bliskość w samotność albo samotność w bliskość. One mogą zmienić pokój w wojnę albo wojnę w pokój. Bo wojna najpierw zaczyna się w tobie. I ma swoje źródło. W strachu. Więc jeśli patrzysz na świat, na siebie, na ludzi, przez pryzmat strachu, to wszędzie go zobaczysz. Znam ludzi, którzy od rana do wieczora udowadniają mi, że w telewizji i mówią, że będzie strasznie. Kto zna takie osoby? Ale znam też ludzi, którzy mówią, że świat jest piękny, że życie jest piękne każdego dnia, a oni doceniają każdą chwilę. Bo patrzą z innego źródła. Mówił tak pięknie o tym wczoraj Swan. Jestem tak poruszona tą sesją, bo nie wiedziałam, o czym będzie mówił. Ale wiesz, kiedy jesteś w środowisku, które doświadcza miłości, które dzieli się miłością, to naturalne, że patrzy ze źródła miłości. I możesz przewodzić przez miłość i patrzeć na świat, na ludzi, na siebie oczami miłości. I wiesz, co się wydarzy? Świat taki właśnie będzie. Dokładnie taki, jak będziesz na niego patrzeć. Dla kogo to ma sens? Więc nie potrzebujesz okularów. Nie potrzebujesz niczego, to jest na zewnątrz. Potrzebujesz tylko decyzji w sobie, z którego źródła będziesz czerpać. Bo posiadasz obydwa. Obydwa są w tobie. Nie ma nic poza tobą. Możesz powiedzieć, nigdy wcześniej nie byłem przedsiębiorcą, nigdy nie budowałem biznesu, nigdy do nikogo się nie odezwałem. To jest przerażające. I powiem ci, że nigdy do nikogo nie wyjdziesz wtedy. Ale możesz powiedzieć, pójdę do ludzi, powiem, dlaczego mnie to tak
zachwyciło. Pokażę, jakie to są możliwości, pokażę, jak można przejść do innego świata i dam im szansę, żeby sami zdecydowali, co z tym zrobią. Z miłością. Nawet jeśli powiedzą ci nie, ale oni coś poczują. Kto czuje tutaj się dobrze, ręka w górę? A kto jeszcze ma w sobie coś takiego? Nie wiem, co tu trzeba zrobić i jak to czegoś zrobić, ale ja tutaj wejdę, ja spróbuję, ja się tutaj nauczę. Kto podjął taką decyzję, że wchodzi do tego świata i idzie do nowego? Nie wie jeszcze jak, nie wie jeszcze co, ale czuje i ma jakby mniejszy strach. Wstańcie proszę. Dobierzcie się szybko w pary. Tak blisko siebie, nie rozchodźcie się po sali. Dobierzcie się w pary. Dobierzcie się w pary. Stańcie naprzeciwko siebie. Po prostu od osoby obok. Stańcie naprzeciwko siebie tak, żebyście się widzieli. Tak, żebyście widzieli osobę, na którą patrzycie. Mamy to? Każdy ma parę. Jak nie masz pary, jak nie udało ci się znaleźć pary, to tak jakby zamknij oczy i popatrz, jakbyś stał naprzeciwko siebie, dobra? Popatrz, jakbyś stał naprzeciwko siebie. Nie stójcie w trójkach, stójcie w parach. Popatrzcie na siebie i ja tylko chciałabym, żebyście tylko na siebie patrzyli, ale w ciszy. Poproszę o ciszę. Jak ktoś słyszy, że szuszam, szusza ze mną. Potrzebuję spokoju i ciszy. Muzyka może grać. A wy popatrzcie przez pół minuty, powiem wam kiedy koniec, na siebie z życzliwością. Popatrzcie na siebie oczami życzliwego człowieka. Z życzliwością, z radością, z ciekawością. A jeśli trudno ci podpatrzeć z życzliwością, to popatrz z wdzięcznością. Poczuj fajnie, że tu jesteś. Nie mów nikomu tego, tylko po prostu popatrz na tą osobę. Masz na to teraz pół minuty i nie odzywaj się. Z wdzięcznością i życzliwością popatrz na drugiego człowieka i posłuchaj, co mówi twoje serce. Dzięki wielkie. Zobaczcie, co się dzieje. Wy się naturalnie przytulacie. Zobaczcie, co się dzieje. Ja nie powiedziałam przytulcie się. Ja nie powiedziałam przytulamy się. To są brawa dla was, bo ty to już potrafisz. Każdy z nas to potrafi. Bo kiedy zmieniasz sposób, w jaki patrzysz na ludzi, ludzie, na których patrzysz, zmieniają się. O tym mówił wczoraj Swan. O tym mówili wczoraj założyciele Duo Life, że oni widzieli świat, drugie życie dla ludzi i oni widzą cały czas świat i są w tym świecie szczęścia, zdrowia, bogactwa, siły i spokoju. I oni ten świat stworzyli i zapraszają do nich tych, którzy są gotowi patrzeć właśnie w ten sposób i iść w jednym kierunku. Czy będą burze? Będą. Czy tam na zewnątrz leje? Czy tam na zewnątrz powódź? Tak. Ale jak patrzysz oczyma miłości, to zorganizujesz się w tej powodzi i dopłyniesz na drugi brzeg. I chcę ci powiedzieć, że to, co teraz doświadczyłeś, jest ogromnym wpływem, jaki masz. Masz w ręku i w sercu i w oczach teraz ogromne narzędzie. To, co z nim zrobisz, naprawdę może zmienić ciebie i twój świat, ale też świat drugiego człowieka, świat twojej rodziny, świat twojego zespołu,
Świat twojego biznesu. Potrzebujesz tylko myśleć inaczej. I mam gęsią skórkę, bo wiecie, kto z was kiedyś siedział w oślej ławce? To teraz zobacz. Kiedy zmieniasz sposób, w jaki patrzysz na ludzi, ludzie, na których patrzysz, zmieniają się. Znam masę złamanych, dziecięcych żyć. Tylko dlatego, że ktoś posadził ich w oślej ławce. A oni uwierzyli, że nie zasługują na nic innego. I do dzisiaj siedzą w oślej ławce, bo są niewystarczający, bo są głupi, bo nie mogą, bo ktoś im powiedział, że są źli, że są niebezpieczni, że są nieukami, że nigdy niczego nie osiągną. Zobacz, jaką ty masz siłę w swojej obserwacji. Tylko poprzez obserwację stwarzasz sytuację. Czy ty rozumiesz, jaka to jest ogromna siła? Czy ty wiesz, jaka to jest ogromna odpowiedzialność? Czy ty rozumiesz, że już nie musisz szukać żadnego narzędzia, więc chcę cię zapytać, jak patrzysz na dziecko, które wstaje i popełnia błąd? Mówisz, ty baranie, niczego się nie nauczysz? Czy słuchaj, już teraz wiesz, jak tego nie robić, chodź spróbujemy na nowo. To zmieni jego życie. Jak patrzysz na swojego partnera w domu? Słyszeliśmy wczoraj, że twój biznes zaczyna się w twoim domu. Jak patrzysz na swój zespół w biznesie? Nie potrafią? Jeszcze się muszą dużo nauczyć? Nie dowożą? Nie możesz im ufać? Znowu czegoś nie zrobili? I masz to na co dzień? To ciekawe. A jakbyś popatrzył, powiedział, mam najlepszych z najlepszych. Potrzebuję tylko z nimi kilku rzeczy się nauczy. Potrzebuję im pomóc przejść na drugi brzeg, bo być może jeszcze nie wiedzą jak. Potrzebuję wykonać do nich parę telefonów, bo być może właśnie oni myślą o sobie, jak o osobie z oślej ławki. To ja im pokażę, jak ja na nich patrzę. To jest narzędzie biznesowe. Obserwując, powołujesz myśl, a myśl generuje emocje. Jak patrzysz na mnie ze strachem, będę twoim katem. Bo ja to czuję, że się mnie boisz. Więc wyzwalasz we mnie agresję, ale jak popatrzysz na mnie z miłością, ja dam ci zrozumienie. Ta sama ja mam w sobie agresję i mam w sobie miłość. Bo badania pokazują, że w twoim kodzie genetycznym jest już wszystko. Możesz wyciągnąć z niego wszystko, co chcesz. Więc ja mam do ciebie pytanie. Strach czy miłość? Ty wybierasz nie tylko dzisiaj, ale za każdym razem, kiedy na coś patrzysz. I chcę ci powiedzieć, że możesz zacząć tę obserwację od najważniejszej osoby na świecie. Wiesz od kogo? Tak jest, Dietmar. Od siebie. Bo kiedy zmieniasz sposób, w jaki patrzysz na siebie, zmieniasz się. Wyjmij telefon, bo każdy ma. Aparat poproszę. Tak jakbyś chciał sobie selfie zrobić. Popatrz na siebie w tym aparacie, tak jakbyś chciał sobie selfie zrobić. Popatrz na siebie. Popatrz na siebie. Dam ci jeden przepis na to, jak patrzeć na siebie z miłością. Chcesz? Kto chce? Kto jest ciekawy? Najpotężniejsza afirmacja świata, jaką znam. Nie ma potężniejszej. Możesz popatrzeć teraz na siebie. Jak nie jesteś w stanie tego wypowiedzieć, to popatrz na siebie oczami miłości i chociaż sobie to pomyśl. Powiedz do siebie, kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Twoje życie się zmieni, jak zobaczysz w sobie sukces, miłość, spełnienie. Wiesz dlaczego? Bo jak będziesz gotowy na siebie popatrzeć oczyma miłości, będziesz w stanie popatrzeć tak na każdego. Będziesz bardziej życzliwy, bardziej wyrozumiały. Kto czuje, że jest gotowy popatrzeć na siebie oczami miłości? A kto czuje, że jeszcze potrzebuje się tego trochę nauczyć? Że potrzebuje pozbyć się starego? Słuchajcie,
Żeby być bogatym, trzeba na siebie popatrzeć życzliwie z miłością, bo ludzie bogaci to są ludzie, którzy przede wszystkim kochają siebie i innych i potrafią utrzymać bogactwo. Jeśli chcesz mieć biznes bogatych ludzi, to potrzebujesz na nich patrzeć oczyma życzliwymi i oczyma miłości. I tego się można nauczyć każdego dnia, zmieniając swoje nawyki widzenia i patrzenia. I jest robota do zrobienia, słuchajcie. Jeśli naprawdę chcesz przejść od ubogiego patrzenia na świat do bardzo bogatego, to potrzebujesz zacząć inaczej myśleć i inaczej działać. Kto się ze mną zgodzi? I jest takie miejsce na świecie, gdzie możesz się tego nauczyć, a my będziemy to praktykować już niedługo, na najbliższym LDS-ie. 15-17 listopada będziemy zmieniać sposób myślenia z ubogiego, gdzie nic nie mam, wszystkiego mi brakuje, na bogaty, obfity. Kto chciałby się tego nauczyć? Bo tego się trzeba nauczyć. Wczoraj wam powiedziałam, że szkoła nie przygotowuje nas do tego. Rodzice nasi, którzy byli z systemu biednego, na nic niewystarczającego, nie mogli nas tego nauczyć, pomimo że bardzo nas kochali. Więc my nauczyliśmy się sposobu myślenia opartego na braku. Kto wie, o czym mówię? Ręka w górę. Jeśli chcesz naprawdę osiągnąć sukces i spełnienie w jednym czasie, musisz nauczyć się bogatego sposobu myślenia. Musisz nauczyć się, jak przechodzi się od biedy mentalnej do bogactwa. A tam jest kilka rzeczy, które trzeba zrobić. Na przykład jednym z takich sposobów jest pozbycie się strachu do sprzedaży i umiejętność patrzenia na sprzedaż jako formę, która pomaga ludziom. Ja od kiedy zmieniłam strach przed sprzedażą w możliwość stwarzania warunków ludziom do lepszego życia, ja codziennie sprzedaję, słuchajcie. Ale pracuję z takimi osobami, które przychodzą do mnie i mówią: sprzedaż jest straszna, trudna, to wciskanie. Kto wie, o czym mówię? Z jakiego źródła patrzą? A co by było? Co by się zmieniło w twoim życiu, w twoim biznesie, w twoich relacjach z klientami, gdybyś patrzył na tą umiejętność, która buduje twój biznes ze źródła miłości? Tej bezwarunkowej, tej radości, że mogę się pójść z kimś podzielić tym, co mam, najlepszym, czy mam. Bo kto czuje, że tu są najlepsze możliwe, dostępne rozwiązania w tym biznesie? Ręka w górę, głośne ja. Potrzebujesz zmienić sposób myślenia na to, w czym jesteś, jak działasz i co możesz dostarczyć ludziom każdego dnia. Więc jeśli szukasz odpowiedzi, jak to zrobić, to ja już teraz chcę ci powiedzieć, że od wczoraj zmieniła się liczba dostępnych biletów na LDS-a. Nie jest już ich 250. Zostało tylko 200 miejsc. Dla tych, którzy są gotowi zrezygnować ze strachu i ubóstwa mentalnego i przejść do świata, w którym jest szczęście, zdrowie, bogactwo, siła i spokój. Do 16 września, do końca dnia masz taką szansę. I pamiętaj, że znowu możesz popatrzeć. Zobacz, co możesz teraz zrobić. Tam jesteś ty i patrzysz. Nie stać mnie. To jest ze strachu czy z miłości? A możesz popatrzeć, jeszcze nie wiem jak, ale poproszę mojego upline i zapytam, co zrobić, żeby sprzedać do tego czasu tyle produktów i zaprosić do biznesu tyle ludzi, żeby mnie było stać. To jest z miłości czy ze strachu? Tak możesz zacząć. Bo kiedy zmieniasz sposób, w jaki patrzysz na siebie, zmieniasz siebie. A kiedy człowiek się zmienia, wszystko się zmienia. Kiedy człowiek się nie zmienia, nic się nie zmienia. Ja nazywam się Joanna Gdaniec
Jestem szczęśliwa, że mogę tu być i mogę patrzeć na Ciebie oczyma miłości. Kocham Cię. Dzięki wielkie.